Witam Szanowni Państwo na debacie samorządowców pod tytułem Możliwości i bariery w budowaniu zrównoważonej mobilności właśnie z perspektywy polskich samorządów i nie tylko. Witam wszystkich uczestników tego spotkania, ale przede wszystkim witam naszych znamienitych prelegentów, ponieważ tworząc formułę tej debaty staraliśmy się, żeby uczestnicy tego panelu pochodzili z bardzo zróżnicowanych miast, tak żeby głos zabierany podczas tej dyskusji też był interesujący i zróżnicowany dla odbiorców. Chciałbym gorąco przywitać reprezentanta miasta Kielce, pana Dariusza Salwę. Pan Dariusz jest zastępcą dyrektora w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach. Bardzo serdecznie witam, panie Dariuszu. Dzień dobry, witam również. Witam też przedstawicielkę miasta Wrocław, panią Ewę Macałę. Pani Ewa jest specjalistką zespołu do spraw mobilności aktywnej właśnie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Witam pani Ewo. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam reprezentanta miasta Kraków, pana Tomasza Zwolińskiego, głównego specjalisty w Wydziale Usług Komunalnych Urzędu Miasta Krakowa. Witam panie Tomaszu. Dzień dobry, witam wszystkich. Oraz witam reprezentantkę NGO-sów, panią Agnieszkę Krzyżak-Piturę, prezeskę Fundacji Rodzic w Mieście. Witam pani Agnieszko. Dzień dobry, witam. Tak jak Jakub na swojej pierwszej prezentacji wspominał w sposób dosyć bardzo ogólny i taki wynikający z literatury przedmiotu, wymieniał kwestie związane ze współczesnymi wyzwaniami z zakresu mobilności miejskiej w miastach. Tak, moim pierwszym pytaniem do Państwa będzie takie, z jakimi obecnie wyzwaniami państwa, miasta się zmierzają, jeśli chodzi o proces budowania zrównoważonej mobilności. Jako pierwszą bym poprosił o głos panią Ewę Macałę. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam raz jeszcze. Ja mogę się skoncentrować na tej przestrzeni, którą się zajmuję, czyli współpraca z szkołami, z NGO-sami przy realizacji różnych projektów, które są skierowane do mieszkańców, zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych. W tej przestrzeni widzimy dużą barierę związaną z zachęcaniem rodziców do zmiany postaw transportowych, jakby projekty, które ja realizuję, dotyczą aktywnej mobilności, więc tutaj nasz kierunek działań polega na tym, że zachęcamy rodziców do rezygnowania z samochodu na rzecz przemieszczania się pieszo i rowerem z dziećmi do szkoły. I tutaj dużą barierę widzimy w tym, że jakby rodzice, choćby dowożąc dzieci do szkoły, korzystają z samochodu ze względu na to, że to jest najwygodniejszy sposób transportu dla nich, najszybszy, ponieważ po dowiezieniu dziecka do szkoły czy przedszkola po prostu zmierzają dalej do pracy i podejmują różne działania związane ze swoją sferą zawodową. I tutaj jakby widzimy taką bardzo dużą barierę. Drugą kwestią to jest na pewno kwestia bezpieczeństwa w drodze do szkół i przedszkoli. I tutaj widzimy problem związany ze złym parkowaniem samochodów na chodnikach, czyli utrudnieniu przejścia dzieci. I to też generuje te blokady związane w rodzicach, które są związane z tym, że te dzieci muszą być podwiezione pod samą szkołę i są niesamodzielne w tym przemieszczaniu się do szkół. I myślę, że jeśli chodzi o mnie i tą sferę, z którą ja się przede wszystkim mierzę, to właśnie te dwie bariery mogłabym wyszczególnić jako te kluczowe. Dziękuję serdecznie. Panie Tomaszu, pan zawodowo jest związany też z planowaniem transportu w Krakowie. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Tak uzupełniająco może tak, wymienię mimo wszystko czynnik finansowy z punktu widzenia również tutaj działalności mojego wydziału, mojego referatu, czyli pewnych działań miękkich w tym zakresie. Nie realizujemy jako takich inwestycji i no, mierzymy się, można powiedzieć, co roku z jakąś tam kwestią, że nasze potrzeby rosną na prowadzenie właśnie różnych miękkich działań, projektów, kampanii, a w zasadzie trudno tutaj nam przebić inne potrzeby i uzyskać dodatkowe środki
Niemniej to też chcę zwrócić uwagę na taką komplementarność pewnych działań, które między innymi planujemy w tym momencie w ramach planu zrównoważonej mobilności dla metropolii krakowskiej, który jest opracowywany i chociażby powiązanie kwestii dochodów ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Jak wiemy, wedle nowych zapisów ustawy znaczącą część tych środków, w naszym przypadku chodzi o 70%, można przeznaczać na potrzeby zrównoważonej mobilności, również terenów zielonych. Myślę, że takie narzędzia jak najbardziej powinniśmy wykorzystywać i komunikować mieszkańcom, że właśnie w ten sposób staramy się równoważyć, balansować ten system transportowy. Drugą taką barierę bym wymienił, która nam wychodzi w badaniach przeróżnych, czy to nad poprzednią polityką transportową, czy teraz w ramach właśnie SUMP-a, prac nad SUMP-em. Nie są to oczywiście badania tak zaawansowane, jak Państwo przedstawili, to mam nadzieję do dyskusji też stopień, jaki mogliśmy wykorzystać na koniec projektu Comobility Państwa doświadczenie, bo to jest bardzo ciekawe i bardzo, myślę, mogłoby dużo wnieść w rozwiązanie pewnych zagadek, które my znajdujemy w wynikach właśnie badań, czyli tak mówiąc krótko, dość niski poziom generalnie wiedzy mieszkańców na te tematy okołotransportowe i zrozumienie idei zrównoważonej mobilności, dlaczego jest to potrzebne, z czym się wiąże zaniechanie na przykład w ogóle wdrażania tego typu działań i jakieś takie podejście stare prosamochodowe. Tutaj w dużym stopniu odsetek mieszkańców jakby nie widzi takiej potrzeby, oczekuje jakiegoś ekspansywnego rozwoju systemu drogowego, obwodnicowego i tak dalej. To można by rozwijać, więc to, co staramy się też robić, to docierać z tym przekazem, czy to do najmłodszych poprzez projekty w szkołach, czy do przedstawicieli firm, instytucji w projektach typu rowerem do pracy, który też któryś rok już wdrażamy, ale to myślę, za chwilę będziemy mogli o tym mówić. Dziękuję. Tak jest, dokładnie tak. Do działań miękkich i edukacyjnych przejdziemy jeszcze później. Teraz mam pytanie do pana Dariusza, ponieważ sytuacja związana z rozwojem zrównoważonej mobilności też bezpośrednio wpływa mocno na transport publiczny, ponieważ pojawiają się konkurencyjne byty w większości miast w postaci prywatnych operatorów i jak z punktu widzenia zarządcy transportu publicznego, jakie wyzwania obecnie właśnie w Kielcach u państwa występują? Panie Dariuszu? Proces budowy zrównoważonej mobilności miejskiej jest z jednej strony czasochłonny, z drugiej strony kapitałochłonny. Chcąc zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, trzeba ponieść duże nakłady inwestycyjne na dostosowanie tej infrastruktury, na wymianę taboru autobusowego. Istotne jest też nasze podejście do samochodu, który wydaje się, że ciągle traktowany jest jako pewien wyznacznik luksusu. Zatem te wyzwania, przed którymi stoją samorządy, nie tylko Kielce, ale generalnie samorządy, to z jednej strony kwestie finansowe, inwestycyjne, co jest bardzo trudne w aktualnej sytuacji gospodarczej. Z drugiej strony te działania edukacyjne, o których tutaj też Państwo mówicie. W Kielcach stoimy przed jeszcze jednym bardzo ważnym wyzwaniem. Jest to optymalizacja polityki parkingowej. W tej chwili mamy sytuację bardzo niekorzystną, dlatego że cena postoju w strefie płatnego parkowania jest dużo niższa niż cena biletu autobusowego, więc tutaj musimy pójść jednak w kierunku podwyżki tej ceny. Dodatkowo jeszcze uchwałą Rady zostało wprowadzone bezpłatne 45 minut parkowania, więc zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej w sytuacji, kiedy ta strefa płatnego parkowania jest z jednej strony tania, z drugiej strony nie powoduje to, że obserwujemy jakiś wzrost zainteresowania komunikacją publiczną. Natomiast bardzo ważny jest też aspekt finansowy w tej sytuacji, jaką teraz obserwujemy, dlatego że z punktu widzenia komunikacji zbiorowej ostatnie
Ostatnie wskaźniki inflacji i wskaźnik paliwowy powodują, że cena wozokilometra w relacji kwartał do kwartału wzrosła nam o ponad 10% na przestrzeni raptem 3 miesięcy. To znaczy, że w bieżącym kwartale musimy płacić 10% więcej, ale jednocześnie musimy dokonać korekty rozliczonych już płatności za poprzedni kwartał. Także to są wyzwania, przed którymi my jako Kielce stoimy, ale myślę, że również i wszystkie miasta. Dokładnie tak. Tak z ciekawości tylko przedstawię też punkt widzenia miasta Lublin w dyskusji, ponieważ u nas na przykład transport publiczny mocno jest oparty na trolejbusach, które wykorzystują zasilanie z energii elektrycznej. I teraz podczas tego kryzysu energetycznego, który mamy do czynienia w Polsce, ta zrównoważona mobilność też nie pozostaje bez wad, ponieważ rachunek za prąd i tak wysokie wzrosty cen też powodują wiele problemów. Dziękuję za ten głos, panie Dariuszu. Na zakończenie tej tury pytań chciałbym jeszcze poprosić o głos panią Agnieszkę Krzyżak-Piturę i prosiłbym o przedstawienie perspektywy takich wyzwań z perspektywy właśnie NGO-sów, nie samorządów. Proszę pani Agnieszko. A chciałam się odnieść trochę do tych wyzwań, które my uważamy, znaczy które my widzimy, jeśli chodzi o samorządy i ich działanie, tak nawiązując do tego, co tutaj padło i z naszej perspektywy to głównym takim wyzwaniem i trudnością jednocześnie jest chyba brak spójnej strategii miast związanej z wprowadzaniem polityki zrównoważonego transportu czy mobilności i traktowania różnych jej elementów, o których tutaj Państwo wcześniej mówili, jako jednej całości, tylko traktowania ich niejako osobno. Te wyzwania, z którymi się mierzą samorządy, czyli na przykład kwestia strefy płatnego parkowania i poszerzania jej, czy podnoszenia opłat za parkowanie, nie jest widziana z naszej perspektywy jako jeden z elementów, który ma bezpośredni wpływ na przykład na to, w jaki sposób ludzie będą wybierać swój codzienny sposób przemieszczania się po mieście, to znaczy, że jeżeli chcemy ludzi zniechęcić do tego, żeby używali samochodów i wjeżdżali nimi do centrów miast, no to jakby właśnie robienie darmowej opłaty w 45 minut bądź utrzymywanie opłaty na poziomie niższym niż bilet autobusowy, no jakby stoi tutaj w sprzeczności. I będziemy mówić o działaniach edukacyjnych, natomiast ponieważ o nich tutaj było w tej rundzie też trochę, to wspomnę tylko, że no z naszej perspektywy działania edukacyjne, którymi my się głównie zajmujemy, jakby no one nie będą przynosiły takiego efektu, jaki będą mogły, jeżeli nie będzie odważnych i często niepopularnych decyzji związanych z infrastrukturą z poziomu właśnie samorządu, decydentów. To znaczy możemy zachęcać rodziców do tego, żeby nie wybierali samochodów, ale jeżeli nie będzie bezpiecznych dróg przed szkołami, to oni i tak będą te dzieci odwozić. Możemy robić super kampanie związane z tym, jak fajnie jest jeździć transportem publicznym, ale jeżeli decydenci nie będą inwestować w buspasy i nadawać priorytet komunikacji miejskiej, publicznej, to ludzie nie będą z tego korzystać, bo to zwyczajnie im się nie będzie opłacało. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chce się odnieść do wypowiedzi pani Agnieszki, czy możemy przejść dalej? Jeśli można, jak najbardziej, tutaj ma Pani rację, powinniśmy podejmować działania kompleksowe, nie możemy podchodzić do tego wybiórczo. Tutaj w przypadku Kielc wydaje się, z mojej perspektywy decyzja Rady była jak najbardziej błędna. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to zmienić. Oprócz podniesienia ceny biletu parkingowego czy likwidacji tych 45 minut, chcielibyśmy również właśnie rozszerzyć tą strefę, jednocześnie dając zachęty dla mieszkańców, bo też chcielibyśmy wprowadzić w zakresie komunikacji zbiorowej pewną ulgę dla mieszkańców Kielc i osób płacących podatki tutaj. Także jak najbardziej tylko kompleksowe podejście do tego tematu pozwoli nam rozwiązać te problemy. Dziękuję.
Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że może mogą Państwo zadawać pytania do naszych prelegentów też na czacie. Ja będę cały czas to monitorował i czytał je na bieżąco. Przeszliśmy z etapu takiego początkowego dyskusji na temat wyzwań. Chciałbym teraz z Państwem przedyskutować kwestię budowania współpracy na rzecz zrównoważonej mobilności w Państwa miastach. Jak możemy zauważyć, od kilku lat miasta już nie są taką samotną wyspą, jeśli chodzi o kreowanie polityki mobilnościowej, ponieważ pojawia się znaczna ilość nowych podmiotów funkcjonujących na rynku w miastach. To już nie tylko transport publiczny i decydenci w administracji miejskiej, ale pojawili się także operatorzy usług mobilnych, który ten system mobilnościowy w mieście znacząco zmodyfikowali. I moje pytanie do Państwa jest takie, w jaki sposób w obecnych czasach skutecznie budować współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami związanymi z mobilnością miejską? Jak Państwo to robią już w swoich miastach? Pytam tu zarówno o różne działania formalne, ale także przez jakieś projekty miejskie. Czyli konkludując, w jaki sposób Państwa miasta budują skuteczne współpracę na rzecz mobilności miejskiej? Pani Ewo, zapraszam. W ramach tych działań, które realizujemy przez Biuro Zrównoważonej Mobilności, jest ich bardzo wiele. Skoncentruję się głównie na działaniach promocyjno-edukacyjnych, bo z nimi mam najwięcej styczności, ale poza nimi mamy też współpracę w ramach wrocławskiego roweru miejskiego, czyli możliwości korzystania z niego w ciągu 20 minut za darmo, więc to jest też jakaś forma promocji, która z kolei nie odbywa się, powiedzmy, no, to jest związane z bardzo dużą umową, więc tutaj to jest taki większy kontrakt, a wracając do tych tematów, którymi się zajmuję, to w naszym przypadku tak mniej więcej od 3 lat są prowadzone różne działania we współpracy z NGO-sami i one dotyczą głównie edukacji rowerowej, wpływają na wzrost kompetencji uczniów w szkołach związanych z przygotowujących się uczniów do karty rowerowej, bo zobaczyliśmy, że ogólnie proces przygotowywania uczniów do zdawania na kartę rowerową jest mocno niepraktyczny i jednak koncentruje się na takich działaniach, które w ogóle nie przygotowują dzieci do tego, aby mogły korzystać z infrastruktury rowerowej, więc prowadzimy różne działania, które raz są teoretyczne, czyli przybliżają kwestie tych różnych zagadnień związanych z poruszaniem się na rowerach w przestrzeni miejskiej, jak i w sposób praktyczny w niektórych miejscach udało nam się przeprowadzić egzaminy na kartę rowerową w stylu holenderskim, czyli uczniowie wyjechali w strefę uspokojonego ruchu i tam mogli w warunkach po prostu najbardziej rzeczywistych zmierzyć się z wyzwaniami poruszania się na rowerze w przestrzeni miejskiej. To są te takie tematy stricte związane z edukacją rowerową. Poza tym w kontekście promowania aktywnej mobilności realizujemy projekt Szkolnej Ulicy. To jest taki projekt, który polega na wyłączeniu ulicy przy szkole na pół godziny przed pierwszą lekcją, aby udostępnić ją uczniom i sprawić im taką bezpieczną przestrzeń przy docieraniu do szkoły. W tym przypadku mamy za sobą 2 lata działań, a teraz trochę zmieniliśmy formułę i wracamy do tych szkół, w których te działania się odbyły, z takimi warsztatami też prowadzonymi przez NGO-sy, które mają pomóc uczniom zrozumieć w ogóle sens Szkolnej Ulicy w taki głębszy sposób. Wcześniej w ramach projektów po prostu zamykaliśmy tą ulicę, najpierw przygotowywaliśmy przez jakieś działania promocyjne, później zamykaliśmy ulicę, były działania też edukacyjne, ale teraz te działania mają być takie głębsze, mają zarówno dotyczyć uczniów, jak i rodziców, bo zobaczyliśmy, że faktycznie, tak jak już wcześniej wspominałam, dużą barierą w kwestii zmiany przyzwyczajeń transportowych, no niestety ona wynika z rodziców, którzy to rodzice decydują o tym, w jaki sposób przemieszczają się do szkół ich dzieci.
Więc może z mojej strony tyle, a później może jeszcze coś rozwinę w kontekście naszego działania z NGO-sami. Może jeszcze wspomnę o jednym bardzo dużym działaniu, które realizowane jest już od lat. Teraz mamy wrzesień, zbliżamy się do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności i we Wrocławiu już od lat właśnie to wydarzenie i całe ETZT jest realizowane właśnie we współpracy z NGO-sami, które z kolei też się zrzeszają między sobą i proponują mieszkańcom różne działania. W tym roku będziemy mieć takie działanie w najbliższą niedzielę na styku dwóch osiedli, bo też chcemy edukować w zakresie zrównoważonej mobilności, ale również prowadzić swoistą integrację międzyosiedlową w ramach tego działania. To może tyle ode mnie na razie. Dziękuję, panie Tomaszu. Jak to wygląda w Krakowie? Generalnie można powiedzieć, że ta współpraca jest faktycznie i formalnie, i nieformalnie ugruntowana, no myślę, od co najmniej 20 lat, bo przypominam sobie pierwsze standardy infrastruktury rowerowej dla miasta Krakowa, to jest 2002 rok, no, pisane właśnie przez pana Marcina Chyłę, przedstawiciela stricte środowiska NGOs i przyjęte ostatecznie zarządzeniem prezydenta w toku wielu spotkań, dyskusji, dopasowania tych standardów do naszej rzeczywistości. Powstał również procedura audytu rowerowego przy udziale właśnie przedstawicieli tego środowisk pozarządowych, gdzie do tej pory mają realny wpływ po prostu na kształtowanie infrastruktury rowerowej i nie tylko. Zespół zadaniowy do spraw infrastruktury rowerowej w Krakowie również z przedstawicielami, czyli tutaj mówimy o jakichś takich działaniach formalnych. Trochę jakby taki przykład tego, co się działo przez te lata, no to pierwszym oficerem rowerowym w Krakowie tak zwanym również został przedstawiciel NGO-sów i wszedł w struktury urzędu i mógł po prostu to, co wcześniej postulował trochę z zewnątrz realizować od środka i też do tej pory ma taką możliwość i to się dzieje i to był ewidentnie taki no też punkt zwrotny w rozwoju tego, co się dzieje w Krakowie, jeśli chodzi o sprawy rowerowe, ale nie tylko, w ogóle o zrównoważoną mobilność, o świadomość też wśród decydentów. No takim znowu punktem przełomowym chyba można powiedzieć jest to, że środowiska, konkretnie Kraków Miastem Rowerów, zaprzestało organizowania comiesięcznej masy krytycznej rowerowej, jakby komunikując, że wedle ich no jakby opinii postulaty zasadniczo zostały spełnione. Oczywiście można tutaj mówić o tym, że wciąż potrzeba więcej, wciąż potrzeba lepszych rozwiązań, ale jest to pewien symbol dobrej współpracy. Różnie to wygląda oczywiście, to nie chcę tutaj koloryzować, że jest idealnie, różnie to wygląda również jeśli o zaangażowanie, to co pani Ewa przed chwilą powiedziała w ETZT, w jednym roku lepiej, w innym gorzej. Właśnie w tym roku powiem, że troszkę zabrakło tej odpowiedzi ze strony środowisk pozarządowych, a skądinąd wiemy, że coś szykują, więc chyba w kontrze jednak do miasta chcą jakieś postulaty poprzez jakąś akcję, działanie wyrazić. Jeżeli idzie o projekty, to będziemy jeszcze mówić, ale też no, podobnie jak we Wrocławiu, wprost po prostu edukatorami w naszych szkołach w ramach projektu STARS są osoby i to wszyscy ci doradcy stanowią właśnie, zasilają ze środowiska NGOs wprost i to jest chyba najlepsza forma. Panie Tomaszu, o edukacji zaraz będziemy rozmawiać. Muszę się trzymać reżimu czasowego, więc dobrze. To bardzo tyle przepraszam. Panie Dariuszu, jak to wygląda z perspektywy Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach? Jeśli chodzi o Kielce, to funkcjonuje u nas powołany zarządzeniem prezydenta zespół do spraw polityki rowerowej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele miasta, ale również kielecki rzecznik osób niezmotoryzowanych, przedstawiciele również organizacji społecznych. Ten zespół to taki organ opiniodawczo-doradczy, zajmuje się wskazywaniem priorytetów w zakresie inwestycji rowerowych, czy też opiniuje koncepcje i projekty drogowe, które mają wpływ na rowerzystów. Ważna jest też współpraca z samymi mieszkańcami i tutaj mamy taką
aplikację Ulepszamy Kielce, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać różne problemy, ale także pomysły. Również mogą się mieszkańcy wypowiadać w ramach takiego serwisu Wypowiedz się, który funkcjonuje w ramach portalu Idea Kielce i tam są konsultowane różne właśnie pomysły, konsultowane z mieszkańcami był na przykład pomysł wprowadzenia WONERF-ów, także tutaj jest jeszcze to dosyć istotne. W Kielcach brakowało też takiego miejsca, które koncentrowałoby obsługę komunikacyjną lokalną, ale też i taką podmiejską czy regionalną. I to powodowało, że busy czy autobusy dalekobieżne odjeżdżały z różnych miejsc. I tutaj dzięki wykorzystaniu środków unijnych udało nam się wybudować nowoczesne centrum komunikacyjne, gdzie przedsiębiorcy prowadzący właśnie działalność transportową no mogą realizować właśnie swoje odjazdy z tego centrum. Dodatkowo też wprowadziliśmy zmiany w komunikacji miejskiej i linie podmiejskie też właśnie w dużej części dojeżdżają do tego centrum, ułatwiając właśnie przemieszczanie się, więc tutaj też taka współpraca z biznesem. Dziękuję serdecznie. Może teraz odwróćmy trochę pytanie. Pani Agnieszko, jak przedstawicielom NGS-u się współpracuje z samorządami? Czy taka współpraca istnieje i jest możliwa? Oraz jakie bariery są przy budowaniu takiej współpracy? Oczywiście to jest pytanie złożone. Powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Znaczy, ta współpraca przede wszystkim jest niezbędna, więc my na przykład realizując jakiekolwiek działania, czy realizując nasz projekt Szkolnej Ulicy, to my tej współpracy z tego dotarcia do samorządu warszawskiego akurat, ale nie tylko, szukaliśmy. I myślę, że to jest coś, czego nam, NGO-som, zdecydowanie brakuje ze strony samorządów, to znaczy tego aktywnego poszukiwania sposobów na współpracę, nie tylko z NGO-sami, ale w ogóle z różnymi przedstawicielami różnych grup społecznych. Padł tutaj biznes, padły tutaj szkoły. Ja bym chciała też zaznaczyć, że jest cała grupa różnych obywateli, z którymi w ogóle jakby nie istnieje żadna aktywna forma współpracy czy konsultowania różnych pomysłów, jak na przykład dzieci, bądź też osoby z pewnymi niepełnosprawnościami, seniorzy. To są osoby, które zazwyczaj nie biorą udziału w tych ukształtowanych wiele lat temu form i narzędzi do współpracy, jak na przykład konsultacje społeczne czy branżowe komisje dialogu, które na przykład funkcjonują w Warszawie, które mam wrażenie ze strony samorządu są traktowane jako nie chciałabym użyć słowa wymówka, ale takie postrzeganie, no, że mamy te narzędzia, które właśnie wykreowaliśmy nawet we współpracy z organizacjami wiele lat temu i z nich korzystamy, a jeżeli one nie działają bądź nie ma tam jakiejś dużej aktywności ze strony NGO-sów czy mieszkańców, no to jakby trudno, my mamy ręce czyste. Natomiast jest dużo nowości, jest dużo zmiennych, jest dużo inspiracji z zachodu, które można by wziąć pod uwagę we współpracy z różnymi podmiotami w tej sferze, o której mówimy, czyli właśnie zrównoważonej mobilności, przekształcania miast, pandemia i zmiany klimatu, to też są takie warunki brzegowe, które naprawdę dużo zmieniają i taką główną barierą jakby z naszej perspektywy to jest właśnie pozostawanie w tych schematach, które niekoniecznie są adekwatne do obecnych warunków, brak otwartości na nowe, brak szukania tej świeżości i to, co tutaj pan Tomasz Zpoliński powiedział o tym, że w Krakowie NGO-sy chyba coś szykują, to też właśnie muszę powiedzieć, że widać taki brak ciekawości ze strony samorządu, co te NGO-sy robią, nawet jeżeli gdzieś tam i to też jest taka nasza perspektywa, że nasz projekt Szkolnej Ulicy, gdzieś tam informacje o nim docierały do samorządu, czy przez media, czy
poprzez nasz aktywny kontakt czy informowanie, natomiast jakby nie było tej informacji zwrotnej, mimo że to jest projekt, który jakby ściśle wchodzi w ramy strategii zrównoważonej mobilności, a także projektu Szkolnej ulicy realizowanego przez miasto stołeczne, ale nie ma tej takiej otwartości, że nawet gdzieś tam jeżeli do jakiegoś urzędu czy jakiejś jednostki miejskiej jakoś trafi informacja, że jakiś NGO bądź jakaś grupa społeczna coś robi, to żeby zapytać, tak, nie wiem, poszukać inspiracji, rozmowy i jakiegoś takiego współdziałania do takich aktywnych form, aktywnego poszukiwania form współpracy brakuje z naszej perspektywy. Czyli wychodzi na to, Pani Agnieszko, że przeważnie ta pałeczka, jeśli chodzi o budowanie współpracy, przynajmniej w Warszawie, jest przeważnie po Waszej stronie niż reprezentantów administracji. To raczej Wy wyciągacie ręce i zabiegacie tą współpracę niż odwrotnie, prawda? Tak to wygląda i to jest ciekawe, bo wczoraj właśnie byłam na rozmowie w Centrum Komunikacji Społecznej Warszawy, czyli takim ciałem, które został stricte powołany do tego, żeby ułatwiać dialog pomiędzy NGO-sami a samorządem i rozmawialiśmy właśnie o tym, że ta współpraca jakoś tak utknęła od czasów pandemii i nadal stoi w miejscu i my próbujemy dotrzeć z różnymi ważnymi inicjatywami, czy wnioskami, czy naszymi spostrzeżeniami i jednak tego dialogu nie ma, no to właśnie jakby tutaj te branżowe komisje zostały podane jako to narzędzie wypracowane wiele lat temu do tego kontaktu z NGO-sami. Natomiast to też są takie bardzo specyficzne ciała, w których naprawdę funkcjonują bardzo zaangażowane już organizacje, bardzo zainteresowane tematem i wiem, bo my też w jednej działamy właśnie do spraw transportu, ale to też jakby nie jest to pełne spektrum, tak, reprezentacji i jeżeli mówimy o jakichś dużych projektach, teraz na przykład w Warszawie na tapecie jest przebudowa ulicy Kruczej, czyli takiej dość ważnej ulicy w Warszawie, która jest planowana no właśnie w duchu tworzenia tej zrównoważonej możliwości przedłużenia Placu Pięciu Rogów i tych zmian związanych z zazielenieniem. No to nawet tutaj od 2 tygodni dość spora grupa organizacji miejskich próbuje się dobić z prośbą o jakąkolwiek rozmowę na ten temat i jest to naprawdę trudny i żmudny proces. Dziękuję serdecznie. Mówiliśmy teraz o budowaniu współpracy, ale ta rewolucja związana z mobilnością miejską wpływa również na szeroką zmianę społeczną wśród mieszkańców miast. Żeby nie wykluczyć kogoś z transportu, ponieważ pojawiają się nowe możliwości, niektórzy ludzie, zwłaszcza na przykład seniorzy, są mniej obyci technologicznie, jest ciągła konieczność edukacji mieszkańców w zakresie zmieniających się różnych wariantów przemieszczania się, nowych usług i tym podobne. W jaki sposób Państwo widzą swoje role miast, role NGO-sów w tym właśnie takim procesie edukacyjnym mieszkańców, jeśli chodzi o zmiany związane z mobilnością miejską, na konieczność edukowania ludzi w zakresie zmian swoich zachowań transportowych ze względu na zmiany klimatyczne i tym podobne. Pani Ewo, zapraszam. To faktycznie jakby jest bardzo szeroka grupa odbiorców różnych treści i zachęcania ich do zmiany przyzwyczajeń transportowych, czy zachęcania do jakiejś konkretnej formy przemieszczania się po mieście. To, czym ja się zajmuję, no to przede wszystkim właśnie współpracą ze szkołami i współpracą z NGO-sami we wpływaniu na środowiska właśnie szkolne i przedszkolne w kontekście tych aktywnych form przemieszczania się. I tutaj w ramach tych działań w tym roku powstał taki bardzo kompleksowy program skierowany do szkół podstawowych. Nazwaliśmy to konkursem na najbardziej mobilnie aktywną szkołę we Wrocławiu. I w ramach tego działania prowadzimy szereg różnych działań. Jakby z jednej strony będą to działania jakieś oddolne, realizowane przez szkołę, która to szkoła będzie się nimi chwaliła przed nami. Z drugiej strony to jest szereg działań, które my proponujemy szkołom, w których to działaniach ich wspieramy. To jest między innymi kampania Rowerowy Maj,
Teraz we wrześniu ruszyliśmy z kampanią Rowerowy Maj Dogrywka, żeby te nawyki transportowe, które zostały wypracowane w ramach kampanii Rowerowy Maj przed wakacjami, je uczniom i przedszkolakom odświeżyć i odzew jest dość imponujący na to nasze zaproszenie. Mamy szereg działań edukacyjnych, o których już wcześniej wspominałam, realizowanych przez NGO-sy w szkołach, które po prostu uczą uczniów praktycznej jazdy na rowerze i też zwracają uwagę na inne formy aktywnego przemieszczania się po mieście. Przy okazji tych działań też staramy się edukować, zwrócić uwagę nauczycieli i dyrektorów szkół na infrastrukturę, którą mają przeszkolać, czy ta infrastruktura w ogóle jest, czy ta droga do szkoły jest bezpieczna, więc też planujemy stworzyć takie narzędzie, które pomoże dyrektorom zweryfikować tą przestrzeń przyszkolną pod względem bezpieczeństwa uczniów i również będzie ona skierowana do przedszkoli i też w tym samym kontekście. Więc to jest jakby ta kwestia, którą ja stricte się zajmuję i która jest związana ze współpracą z szkołami i NGO-sami. Są też różnego typu kampanie kierowane do mieszkańców starszych. Teraz przygotowujemy kampanię W kółko kręcę, która z kolei ma odczarować rower jako sezonowy środek transportu. 2 lata temu po raz pierwszy zrealizowaliśmy tą kampanię. Teraz wracamy już w trochę lepszych warunkach, bo przyszło nam startować z kampanią w trakcie pandemii, takiej ostrej wówczas. Pani Ewo, bardzo przepraszam, w szczegółach za moment, dobrze? Bo goni nasz czas. Dobrze. Panie Dariuszu, jak to wygląda z perspektywy Kielc? No tutaj istotne są te działania edukacyjne, jak najbardziej. Mobilność jest ściśle powiązana z naszym zdrowiem i środowiskiem, w którym na co dzień funkcjonujemy. W Kielcach w ramach ETZT były prowadzone wśród dzieci szkół podstawowych w klasach 1-8 takie zajęcia zatytułowane Nie na żarty ze smogiem, które właśnie prezentowały wpływ naszych wyborów komunikacyjnych na nasze zdrowie i na środowisko naturalne. Dzieci otrzymywały różne materiały, zeszyty edukacyjne. Natomiast co jest ważne, to konsekwencja w tych działaniach edukacyjnych, czyli żeby nie były to działania punktowe, ale jednak działania cykliczne, bo no, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć zakładane rezultaty. Dziękuję, panie Tomaszu. Już słychać mnie chyba. Tak jest, Też słychać. podkreśliłbym tak, no działania miękkie, no to podobnie tutaj jak pani Ewa wspomniała, Rowerowy Maj jest na tyle kampanią z sukcesem, że po raz drugi podejmiemy również jesienną kampanię rowerową, myśmy ją tak nazwali, czyli tak zwana właśnie dogrywka dla Rowerowego Maja. Wielki sukces i szkoły będziemy namawiać ponownie do włączenia się jesienią w tą akcję. Wydaje mi się, że jeśli widzimy ten aspekt edukacyjny, to co wcześniej powiedziałem, troszkę braku zrozumienia dla działań, dlaczego pewne działania również w zakresie organizacji ruchu czy infrastruktury się w mieście dzieją, a tego jest naprawdę zwłaszcza no, od pandemii COVID, pewnie Państwo słyszeli o tak zwanej tarczy dla mobilności w Krakowie, wiele rzeczy się udało, mówiąc wprost, przemycić, zrealizować, które są do dziś i są naprawdę dobrymi rozwiązaniami, jeśli o promocję, w ogóle umożliwienie ruchu rowerowego, usprawnienie ruchu rowerowego pieszego, czy likwidację też parkowania. Właśnie wydaje mi się, że istotny jest język, jakim się posługujemy i również w dokumentach strategicznych. To widać, że to się zmienia, że żeby faktycznie z pewnym przekazem dotrzeć, musimy inaczej mówić, mniej specjalistycznym językiem, jeśli o różne obszary, w tym transport, w tym zrównoważoną mobilność. No również przeróżne warsztaty, cyklu edukacji, o tym zaraz powiemy. No i jaka jest nasza rola też, no właśnie jako organizatora pewnych rzeczy. To, co wspomniałem, rowerem do pracy organizujemy również kolejny rok, czyli po pierwsze zwrócenie uwagi na potrzebę. W ramach tej akcji to jest nie tylko nagradzanie samych faktów dojazdu, jakieś ich organizowanie czy usystematyzowanie w ramach każdej firmy,
ale chociażby to, że przedstawiciel urzędu do takiej firmy się umawia na, nie wiem jak to nazwać, spotkanie, warsztat, gdzie pewne podstawowe kwestie, jeśli o transport, próbuje przetłumaczyć i po prostu w toku dyskusji ściera się z poglądami mieszkańców. Co ciekawe, czasami naprawdę są bardzo, bardzo rozbieżny poziom jakby wiedzy tutaj w urzędzie, a to, co spotykamy na mieście, mówiąc kolokwialnie, i dzięki każdemu temu spotkaniu możemy się zbliżać bardziej, jeśli chodzi o poziom wiedzy, a jeszcze tylko odnośnie tego dobijania się NGO-sów, co wspominała pani Agnieszka, w tym przypadku, o którym wspomniałem, to my się bardzo dobijaliśmy, jeśli chodzi o ETZ, do NGO-sa i jakby dostaliśmy kosza, może w ten sposób powiem. Czyli ewidentnie nie było ochoty na współpracę formalną, jakaś akcja nieformalna, zobaczymy. To myśmy tutaj byli tą stroną aktywną. Dziękuję. Dziękuję. Pani Agnieszko? W sprawie edukacji to no moja perspektywa jest taka, że jak ja słyszę o edukacji dzieci w kwestiach mobilności, to zawsze mnie dostaje gęsiej skórki, bo jednak to nie dzieci podejmują decyzje, jeśli chodzi o swoje nawyki transportowe, przynajmniej nie te, do których mówimy, do których kierujemy, do których samorządy kierują działania edukacyjne, o których wspominają. I ja się domyślam, z czego to wynika, bo pewnie jest to w jakiś sposób najłatwiejsze i pewnie to też trochę dobrze wygląda i pewnie w tych najmłodszych klasach też jest największy popyt, jeśli chodzi o współpracę tutaj z nauczycielami i popyt na tego typu warsztaty. Natomiast no jakby należy pamiętać, że dzieci się uczą głównie przez modelowanie, to znaczy naśladowanie nawyków dorosłych, w tym najbliższych, czyli rodziny, i kierowanie działań edukacyjnych do dzieci jakby jest fajne, ale na pewno nie jest produktywne i nie w ten sposób dojdziemy do naszego celu, przynajmniej nie za naszego życia. I ja tutaj bardzo mocno namawiam i też apeluję do Państwa wszystkich, którzy podejmują decyzje o działaniach edukacyjnych, że ci, których musimy edukować, to są dorośli, bo to oni decydują o tym, w jaki sposób się przemieszczają po mieście i to oni są sprawcami tych różnych problemów, z którymi się mierzymy i z powodu których mówimy w ogóle o zrównoważonej mobilności. Tutaj padły przykłady pracodawców. Ja myślę, że to jest bardzo dobry trop. To też jest taka rekomendacja, którą my w ramach działań Warszawskiej Rady Transportu Publicznego rekomendowaliśmy właśnie jako jedno z działań, czyli wspieranie pracodawców w tym, żeby oni podejmowali aktywne działania zachęcające swoich pracowników do zostawienia samochodów i tutaj jest cały wachlarz od właśnie nietworzenia miejsc parkingowych przy dużych biurowcach po zachęty związane tworzenie stacji rowerowych czy dobrej jakości parkingów rowerowych, infrastruktury, która pozwala pracownikowi na przykład wziąć prysznic po takiej jeździe rowerowej, po współpracy z miastem w obszarze budowania infrastruktury rowerowej, czy właśnie programy zachęcające do korzystania z komunikacji publicznej, jakieś zniżki na bilety czy inne formy. Padł tu też przykład edukacji nauczycieli i dyrektorów i to też jest coś, co dla nas jest priorytetowe po realizacji właśnie pilotażu Nowej Szkolnej Ulicy, że to są te osoby, które podejmują, od których bardzo dużo zależy, na ile można z tematem szkolnych ulic wejść też do społeczności szkolnej, ale to też myślę tutaj o nich jako inicjatorach rozmów z dorosłymi, czyli z rodzicami. No i kierowcy, tak? To znaczy w zakresie edukacji kierowców nie dzieje się w Polsce absolutnie nic, a to no oni tutaj są kluczowi zarówno jeśli chodzi o kwestie nawyków, jak i bezpieczeństwa, co jakby wpływa na wszystkie tutaj te elementy, które poruszamy dzisiaj. Dziękuję. I tak na zakończenie troszkę Państwo wyprzedzili tok debaty, ponieważ chciałem rozmawiać o konkretnych działaniach i projektach, które się już dzieją w Państwa miastach właśnie teraz.
Państwo już troszkę poopowiadali o tych projektach, dlatego też jeśli chcą Państwo coś dodać na zakończenie, jeśli chodzi o konkretne wdrożenia w Państwa miastach lub we wdrożeniach, w które byliście Państwo zaangażowani, to bardzo proszę. Proszę Pana Dariusza jako pierwszego ze względu na czas. W Kielcach jesteśmy w tej chwili na etapie wdrażania inteligentnych systemów transportowych. To dosyć duże przedsięwzięcie, które ma służyć nadaniu priorytetu komunikacji zbiorowej. Myślę, że przyszły rok to już będzie ten czas, kiedy ten system zacznie funkcjonować. Natomiast w najbliższym czasie wreszcie uda nam się również, myślę, uruchomić system roweru miejskiego. System będzie obejmował ponad 200 rowerów klasycznych, do tego będzie 25 rowerów elektrycznych, 5 tandemów, będą również rowery elektryczne typu cargo. Także tutaj też będziemy chcieli jakieś preferencje zastosować dla osób posiadających bilety okresowe na komunikację miejską, żeby miały wtedy tańsze abonamenty na tą wypożyczalnię. No, w zasadzie to takie najistotniejsze rzeczy. Też sporo buspasów powstało w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że ten trend będzie w dalszym ciągu utrzymywany, żeby ten priorytet komunikacji zbiorowej jednak nadawać. Dziękuję. Dziękuję bardzo aktywnie, Panie Dariuszu. A tak jeszcze mam pytanie do Pana. Nie obawia Pan się, że ten trend taki, jeśli chodzi o budowanie systemów rowerów miejskich, już trochę w miastach zanika? Większość miast jednak teraz chyba się wycofuje z tego, niż wprowadza takie systemy. No mam nadzieję, że rower jednak będzie cały czas popularnym środkiem transportu i ten system sprawdzi się, ale to czas pokaże. Będę trzymał kciuki. Pani Ewo? U nas w sumie jest procedowane też teraz podpisanie umowy i przedłużenie umowy na wrocławski rower miejski, więc jakby ze względu na to, że naprawdę bardzo duży odsetek mieszkańców korzysta z roweru miejskiego, uważamy, że to jest jeden z elementów, w który warto inwestować. O projektach już tych skierowanych do szkół powiedziałam. Może nawiązując do wypowiedzi pani Agnieszki, też chciałabym powiedzieć, że w ramach tych działań, które realizujemy, które kierujemy do uczniów, w tym roku właśnie we współpracy z NGO-sami będziemy organizowali też kampanię skierowaną stricte do dorosłych, do rodziców, żeby wpłynąć właśnie na tych decydentów, bo wiemy o tym, że uczniowie, oni nie decydują, znaczy do pewnego wieku nie decydują o tym, w jaki sposób przemieszczają się do szkół, więc jakby te działania również realizujemy. I to, o czym zaczęłam mówić, zostało mi przerwane, to w kółko kręcę, to jest z kolei kampania, która ma odczarować rower w czasie jesieni i pokazać mieszkańcom, że nieprawdą jest, iż rower jest środkiem transportu sezonowym i 1 października ruszamy z kampanią. Ona będzie realizowana w aplikacji przez 2 miesiące i pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku. Ankiety ewaluacyjne, które przeprowadziliśmy po zakończeniu kampanii, pokazały nam, że naprawdę bardzo duży odsetek osób porzuciła samochód, tudzież komunikację miejską na rzecz roweru i odkryła rower jako całoroczny środek transportu, a to była jedna z głównych idei przyświecająca naszej kampanii, więc może tyle ode mnie. No. Dziękuję. Panie Tomaszu? No ja się nie mogę powstrzymać jednak, żeby w kontrze do tego, co powiedziała pani Agnieszka odnośnie działań w szkołach, powiedzieć, że jutro zaczynamy 10. rok projektu STARS. Wyniki bronią ten projekt z każdej strony i mówienie, że nie ma sensu edukować dzieci, zupełnie nie rozumiem jakby podejścia. Oczywiście mamy pełną świadomość, że dzieci, nie wiem, 1 do 4 co najmniej nie podejmują same decyzji o podróży, ale one właśnie mają być nośnikiem i tymi osobami, które wpływają na swoich rodziców. W całym roku szkolnym może to będzie mniej widoczne, chociaż tak jak mówię, wyniki bronią ten projekt, jeśli chodzi o zmianę podziału zadań przewozowych w każdej ze szkół oddzielnie, możemy to udokumentować. W rowerowym mają widać to niesamowicie, jak to dzieci właśnie wywierają tak olbrzymią presję na rodzicach, którzy, jestem przekonany, co najmniej w połowie są nieszczęśliwi z tego powodu,
że też muszą z tym rowerkiem, nie wiem, dojść czy na swoim dojechać, zadbać o to, żeby ich dziecko było aktywnym członkiem kampanii, więc myślę, że cała idea tego podejścia właśnie wzięła się stąd, że pracując z rodzicami byśmy polegli, czy z nauczycielami. To też widać, że aktywność nauczycieli w rowerowym maju jest zdecydowanie niższa i tutaj ciężko wyłowić jakieś takie dobre przykłady zmiany postaw. Więc nawet jeśli to jest okresowe, jeśli to jest generowane no, przez dzieci, w wielu przypadkach może zmienić na stałe zachowania. Co ważne, jesteśmy teraz przed taką ekspertyzą, gdzie chcemy porównać po tych 9 już latach, jak się zachowują szkoły niestarsowe, które nie są w projekcie, i starsowe. No myślę, że to badanie też pomoże nam, miejmy nadzieję, pokazać, że to ma sens i po prostu wyniki bronią ten projekt. I tutaj jest to na dłuższą dyskusję zdecydowanie. Właśnie jeśli chodzi o grupy docelowe, to co Pani wspomniała o osobach starszych, zdecydowanie tutaj więcej powinno się dziać. Mieliśmy taki projekt unijny Eneasz, gdzie dotarliśmy z tematami mobilnościowymi właśnie do osób starszych. To było wielkie wyzwanie, żeby właśnie tą grupę zaktywizować, w ogóle odnaleźć uczestników warsztatów. A jak się okazało, było to super, z ich punktu widzenia super potrzebne. Zupełnie tutaj za mała jest świadomość, to się zgodzę, samorządów, jak te potrzeby są no, trochę spychane, czy tam niezauważane, a jak wszyscy wiemy, ilość osób starszych będzie już tylko rosła w Europie, więc ta grupa docelowa powinna być no, coraz wyżej w naszym, powiedzmy, rankingu osób, do których trzeba dotrzeć ekstra metodami, no bo nie da się tak wprost, nie da się często przez internet. To chyba tyle i jeśli chodzi o jakieś działania, to wspomniałem, no jeśli chodzi o jakieś działania duże inwestycyjne, no to też jeśli rozwój po prostu kolei aglomeracyjnej chyba jest priorytetem w najbliższych latach i tutaj liczymy na w skali metropolii, że to jest w stanie zmienić nasze zachowania. Pani Agnieszko, jakieś adwocem do pana Tomasza? Nie, ja jestem też przekonana, że to jest, znaczy jakby pozostaję przy swoim zdaniu, aczkolwiek jestem przekonana, że to trzeba się z wielu pozycji przyjrzeć temu i bardzo chętnie poznam wyniki tego badania porównawczego szkoły, bo to też będzie bardzo interesujące dla nas. Chciałam tutaj, słuchając Pani Ewy, przyszła mi też taka myśl odnośnie tego w sumie drugiego chyba pytania dotyczącego budowania współpracy. Zastanawiam się, jak Państwu wyjdzie ta kampania dotycząca rowerów jako środka nie tylko letniego, co jakby jest totalnie też zgodnie z moją myślą, ale patrząc z perspektywy tego, co się dzieje w kraju, to znaczy generalnie dość dużego smogu w okresie zimowo-jesiennym, plus można wziąć pod uwagę, że decyzje rządowe jeszcze spowodują, że w tym roku sytuacja będzie gorsza. Zastanawiam się, na ile jakby jest też na przykład na ile to wpłynie, jaka będzie też no jaka jest celowość też realizacji takiego projektu, który zapewne był zaplanowany u Państwa w samorządzie dawno temu i się wydarzy, ale to też jest taki przykład warunku brzegowego, który może mocno nadwyrężyć starania właśnie jakichś samorządów związane z edukacją. Jeśli chodzi o nasze działania, to my kończymy projekt nowej szkolnej ulicy. Jesteśmy na etapie przygotowywania takiego podręcznika, który ma pokazać właśnie poszczególne etapy realizacji tego projektu, łącznie z trudnościami, na które trafiliśmy realizując go. I to ma być to ma być taka publikacja, która ma pozwolić innym organizacjom albo jakimś nieformalnym grupom, bądź też bardziej sformalizowanym podjąć tego typu działania związane ze szkolnymi ulicami u siebie w swoich społecznościach lokalnych. Ale też chciałam tutaj pochwalić właśnie współpracę samorządu z NGOs-em, to znaczy jedną z lokalizacji, w której my pracowaliśmy, szkolnej ulicy, prawdopodobnie będziemy kontynuować w ramach programu samorządowego Miasta Stołecznego Warszawy, szkolnej ulicy, i to jest taki przykład, który, jeśli się uda, mam nadzieję, pokazuje, że pewne działania zapoczątkowane przez organizację pozarządową mogą
mogą zostać zauważone przez samorząd i mogą zostać potraktowane jako element swojego działania, czy wciągnięte w jakiś plan swoich działań. I mam nadzieję, że to będzie taki przykład właśnie takiej dobrej praktyki i dobrej współpracy. Dziękuję Pani Agnieszko. Czas naszej debaty dobiegł końca. Mamy jedno pytanie na czacie, pytanie do przedstawicieli samorządów. W jaki sposób można skrócić ścieżkę formalną, żeby można było testować nowe prototypowe rozwiązania, na przykład sprawdzić, czy zamknięcie ulicy, ustawienie dodatkowych elementów i tym podobne w przeciągu tygodnia coś zmieni. W tej chwili jest to bardzo długa i sformalizowana ścieżka. Bardzo prosiłbym tak ekspresowo, bo czas nas goni, o odpowiedź z Państwa strony. Pani Ewo? Znaczy u nas na pewno najłatwiej zwrócić się z tymi tematami bezpośrednio do nas i wtedy my staramy się po prostu od strony formalnej przyspieszyć ten cały proces. W przypadku szkolnej ulicy, no bo to jest powiedzmy tego typu zagadnienie, działo się tak, że to była nasza inicjatywa i ze względu na to jakby wszystkie sprawy formalne organizowaliśmy wewnętrznie, prawda, więc tutaj to tak się działo, więc jeśli jest inicjatywa, mogę powiedzieć jak funkcjonuje Urząd Miejski Wrocławia i nasze biuro, nie mam pojęcia jak to by wyglądało w przypadku tutaj pani, która to pytanie zadaje. No najlepiej zwrócić się do nas jako osób odpowiedzialnych za no, te sprawy formalne związane z organizacją tego typu działań. Panie Tomaszu? No nie mam faktycznie odpowiedzi, sami się borykamy często z przeszkodami na styku jednostek, chociażby na przykład nasze kontrole rowerowe, które będziemy teraz w ETZ-cie organizować dla mieszkańców, wymagają zajęcia pasa drogowego i ta procedura wcale nie jest łatwiejsza dla nas jako wydziału, co ciekawe. Natomiast przyszło mi na myśl takie coś, że przez lata na przykład borykaliśmy się z tymi darmowymi przejazdami dla mieszkańców w Dniu Bez Samochodu 22 września, co dzięki tej presji przez lata zostało po prostu wciągnięte w uchwałę taryfową i jakby w tym momencie z automatu nie trzeba podejmować żadnych kroków formalnych, żeby darmowe przejazdy w Dniu Bez Samochodu były możliwe z punktu widzenia Rady Miasta, więc może w ten sposób, że pewne działania pilotażowe, czy na chwilę, czy do sprawdzenia pewnych założeń i zweryfikowania chociażby tej szkolnej ulicy, chyba trzeba jednak stworzyć jakieś uproszczone ścieżki formalne, no i to, co pani Ewa powiedziała, zaczynać od osób, które są jakby zainteresowane z punktu widzenia merytorycznego samą akcją, a nie od złożenia jakby formalnych wniosków, więc tutaj jest szansa, żeby pewne rzeczy przyspieszyć, a docelowo myślę wprowadzić ułatwienia, że jeżeli coś ma działać pilotażowo, no to może być ścieżka uproszczona, chociaż pewnie ciężko będzie sprawy chociażby BRD, bezpieczeństwa ruchu i tak dalej w jakiś sposób tutaj upraszczać, no bo w czasie pilotażu też się może coś wydarzyć i o to trzeba zadbać. Dziękuję bardzo za ten głos. Włączam się Dziękuję. dlatego, że jesteśmy już po czasie. I Szymon, jeśli pozwolisz, to również i w swoim imieniu, ale i całego zespołu podziękuję za tą dyskusję. Wydaje mi się, że pojawiło się sporo wątków, które chcielibyśmy kontynuować. Zostajemy w kontakcie, jesteśmy już dobrze zsieciowani, znamy się i jeszcze przed nami kilka spotkań. Także na ten moment ja chciałabym postawić kropkę i zrobić przerwę.